Będzie mowa prawdopodobnie o 6 państwach. 6 państw to będzie też w sposób niejasny na początku powiedziane. 6 państw zdecyduje się, w tym też nasz kraj, zdecyduje się na działania, na początku będzie się mówiło nie do końca militarne, ale działania ludzkie w strefie Ukrainy. Zapadną decyzje, które będą ściśle określone w czasie, a czas jest do czerwca. Czyli te decyzje będą mogły wejść w życie od teraz do czerwca. I będzie się, wizja to nazywa podwyższony stan gotowości, czyli jeżeli się jakiś czas po wizycie prezydenta i premiera w Białym Domu dowiemy o pewnej decyzji, ona będzie tak troszeczkę pokrętnie nam przekazana. Będzie mowa o czasie przejściowym, będzie mowa o czymś, co nie będzie wyglądało tragicznie albo niebezpiecznie dla nas, obywateli, z tym, że to tak nam zostanie przedstawione. Natomiast to będzie mogło wejść w każdej chwili w życie. Na świecie szykują się dwa konflikty, dwa fronty. Ja o tym mówiłem Państwu wcześniej w swoich wizjach. Jeden to jest Bliski Wschód, drugi to jest tu wschodnia flanka, Ukraina, Białoruś, Rosja. Są dwa punkty, one są gotowe do działań. Państwa NATO, wszystkie europejskie, nie są jednomyślne w decyzji o działaniach w razie konfliktu. Uwaga, to jest bardzo istotne, żeby nie brać pod uwagę tylko tej kwestii, o której teraz powiem, że konflikt, który mogłaby wywołać Rosja w stosunku do Europy, do państw natowskich. W moich poczuciach wygląda to w taki sposób, że to jest trochę inaczej, mianowicie, że to NATO podnosi rękawice w stosunku do kilku państw reszty świata. Dlatego są dwa fronty. Jeden bliskowschodni, drugi tu na wschodniej granicy. Decyzje, które mają zapaść, mówią o możliwości uczestniczenia w konflikcie zbrojnym międzynarodowym, a nie o tym, czy tu jest tylko kwestia Ukrainy. Chociaż ona jest bardzo ważna, bo w tej chwili losy tego konfliktu dzieją się w taki sposób, że konflikt tego frontu trwa na Ukrainie. Ale mowa jest o przystąpieniu niektórych państw natowskich do konfliktu międzynarodowego. I czas najwyższy to powiedzieć Państwu. I oto w tej chwili dzieje się cała batalia. W ten konflikt na pewno wejdzie Wielka Brytania. W ten konflikt wejdzie kilka krajów. W ten konflikt może wejść Polska. Decyzje, które
teraz będą zapadały, są decyzjami, czy zostajemy jak część Europy neutralna i nie wchodzimy w żadne konflikty, bo część Europy, będąc na to, tak wybrało, czy wchodzimy w ten konflikt i będziemy jedną ze stron walczących. Konflikt międzynarodowy. Jeszcze raz powtarzam, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że pewne kraje miałyby wejść na Ukrainę i miałyby Ukrainie pomagać, by jednak ten konflikt, który tam się dzieje, Ukraina zwyciężyła. Dobrze wiemy, że jeżeli tak by się stało, możemy życzyć Ukrainie zwycięstwa, natomiast dobrze wiemy, że jeżeli wojska natowskie z niektórych krajów natowskich tam wejdą, konflikt rozszerzy się, a też będzie podbity o wiele groźniejszymi skutkami, ponieważ obawiam się, że Rosja, nie dając sobie do końca rady na Ukrainie, chociaż to też może być podstępne, ponieważ Rosja trzyma Ukrainę za gardło, a nie atakuje jej w sposób taki totalny, w tym sensie, że mogłaby użyć o wiele groźniejszej broni, którą Rosja posiada. Natomiast jeżeli by to się rozszerzyło i dane państwa weszły w interakcję właśnie wojny na Ukrainie, weszłyby wojskiem, na pewno jest obawa, że Rosja się nie zatrzyma już na niczym. Stany Zjednoczone mają plan działań militarnych i on jest ułożony do czerwca. Drodzy Państwo, jeżeli to by miało się wydarzyć, to do końca czerwca powinno mieć to miejsce.